momencie, kiedy weszła informatyka na studia, to były lata 70., było zarówno tyle samo kobiet, jak mężczyzn, 50 na 50. I nagle w 78 roku jest totalna zapaść. Ale to było kilkanaście lat, które całkowicie wykluczyły kobiety przez tegoś właśnie informatyki, świata technologicznego. Wspomniałem wcześniej, że kobiety często, które są dzisiaj w IT, musiały przełamać pewne stereotypy. Może też takie często bariery wewnętrzne. Jakiego są to typu stereotypy? Sposób takiego marketingowania różnych właśnie, czy tych właśnie IT, czy właśnie inżynierii pozwoli na bardzo dobre wyprowadzenie z tej właśnie tej wielkiej dysproporcji kobiet i mężczyzn w tych właśnie bardzo ścisłych obszarach. I rozumiem, że tą pracę też wykonujecie poprzez tą kampanię społeczną Woman Update, której jesteś współzałożycielką. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie też, jakie działania podejmujecie w ramach tej kampanii i jak można się tutaj dołączyć? Joanno, bardzo miło mi, bardzo cieszę się, że dzisiaj tutaj z nami dołączyłaś do nas i będziemy rozmawiać. Jakbyś mogła się przedstawić i coś powiedzieć więcej o sobie. Tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Joanna Pruszyńska-Witkowska, jestem współzałożycielką firmy Future Colors. Jest to organizacja, która specjalizuje się w przygotowaniu ludzi do wejścia do świata IT przez taki bardzo szybki program przebranżowienia, reskillingu, upskillingu. Robimy to zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla pracowników dużych firm i organizacji. Jesteśmy już od 6 lat. Od początku założenia naszej firmy wierzyliśmy w online i całkowicie nasza nauka jest w strefie technologicznie online'owej na naszej platformie, ale z człowiekiem, czyli to nie są po prostu nagrania i tylko wideo, tak jak inne platformy, tylko to są po prostu spotkania online z naszymi mentorami, praktykami. I uczenie jest całkowicie właśnie w strefie, że się uczą, jest kohorta osób, która zaczyna, robią razem swoje projekty, realizują, bronią je, tworzą razem różne własne projekty, które później mogą mieć na GitHubie, mogą się zaprezentować i generalnie zakładamy, że właśnie od zera osoby, od zera wiedzy przygotujemy osobę, która jest gotowa do rozpoczęcia pracy już na stanowisku. Software developer, programista właśnie w Pythonie, Javie czy testerem, mogło być UX designem i taką szeroką. Kolejną bardzo ważną rzeczą to my zakładamy, że każdy może znaleźć swoje miejsce w IT, niezależnie od swojego pochodzenia, doświadczenia, wykształcenia. Dlatego zrobiliśmy, właściwie mamy jedną z największych oferty w Polsce, nie tylko w Polsce, bo mamy już w tej chwili 14 ścieżek do IT, włącznie z Cloud Practitioner, bo jesteśmy oficjalnym partnerem Amazon Web Services i zakładam, że każdy może znaleźć ścieżkę niezależnie. Dlatego też zrobiliśmy swój własny test predyspozycji do IT, które właśnie pokazują, wykonać pewne zadania, do czego jesteśmy bardziej predysponowani, czy właśnie do takiego stricte programowania, czy bardziej do zarządzania, na przykład jak Scrum, czy Product Owner, czy właśnie w strefie takiej bardziej graficznej, UX design, czy cyberbezpieczeństwo, czy cloud. Więc mamy taką szeroką ofertę i pomagamy osobom doprecyzowania, w czym w tej ścieżce powinni się znaleźć. Brzmi to bardzo ciekawie. A powiedz, skąd narodził się pomysł na założenie takiego biznesu? Historia jest taka, że zarówno ja, jak moja współzałożycielka Beata Jarosz nie pochodzimy z świata IT. Rozpoczęliśmy tą historię po długiej kariery w całkowicie innym środowisku. Ja byłam w komunikacji, miałam swoją agencję PR-owską, a Beata była w rynku kapitałowym, była w ogóle członkiem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. I w pewnym momencie nasze drogi się połączyły. Ja miałam duże chęć zrobienia biznesu społecznego, czyli biznesu, który rozwiązuje jakiś problem społeczny. Nie ma być tylko biznesem jako biznesem, a Beata chciała też robić coś związane z technologią. I w tym momencie jakby taki pomysł przyszedł do nas właśnie przez LinkedIna, ktoś do nas napisał i ja powiedziałam, że to jest to, ponieważ wierzę w edukację, wierzę, że technologia jest czymś, co nas bardzo zagraża, czyli bo wiemy, że automatyzacja, sztuczna inteligencja całkowicie zmienia rynek pracy i dużo osób zostanie wykluczone z rynku pracy, jeżeli nie szybko się przygotują, przebranżowują do właśnie IT. Więc to widziałam z tych wszystkich analiz światowych trendów, które pokazywane były już w latach 2016, a z drugiej strony wiedziałam, że to będzie wielka szansa dla kobiet. To dla mnie był zawsze bardzo ważnym elementem całej mojej poprzedniej kariery i bardzo dużo angażowałam się w to, żeby jak można więcej kobiet
u władzy, przy pieniądzach i tam, gdzie są podejmowane ważne decyzje, a nie z tyłu. I to była jakby taka, ta możliwość, która nam dawała, czyli edukacja, ale głównie myśląc o tym, że to jest rozwiązanie, które przyczyni się, że osoby będą miały dalej godne życie, godne zatrudnienie i będą nadal aktualni na rynku pracy. Więc z tego był ten pomysł, który nam się urodził i od początku widzieliśmy, że będziemy uczyć online, dlatego bo chcieliśmy dać możliwość wszystkim. Powiedzieliśmy, że to będą osoby, które pracują, zajmują się na przykład dziećmi lub zajmują się osobami zależnymi im, więc nie będą nagle rzucać się wszystko i uczyć się przez 3 miesiące w jakimś tam miejscu, tylko chcemy, żeby oni mogli łączyć naukę i pracę aktualną, którą wykonują, czy o swoje obowiązki i też, że to ma być do dyspozycji wszystkim, ci mieszkają w malutkich miejscowościach, nie mają możliwości dojazdu do takich zamkniętych, specjalnych kursów, więc ta demokratyzacja, ta inkluzywność i dostępność bardzo nam się podobała. Dlatego w 2016 roku, jak zaczęliśmy pracę tworzyć, to tworzyliśmy tu naszą platformę. To było dla dużo osób dość trudne, zrozumiałe, bo wtedy królowały kursy stacjonarne, no ale przyszła pandemia i już nikomu nie musimy tłumaczyć, że i byliśmy wtedy gotowi, więc ta nasza wiedza, którą mamy od początku, więc już blisko ponad 6 lat, perfekcjonujemy w nauce zdalnej, online'owej, z mentorami, z osobami. Dzisiaj mamy 50 mentorek, którzy uczą i właśnie też ścieżki, które mamy i cały czas rozwijamy, żeby po prostu ciągle tam, gdzie jest rynek, pokazuje, że jest zapotrzebowanie, wtedy tworzymy kurs, który powstaje. Czy taki biznes z misją, można powiedzieć? Tak, to jest bardzo duży biznes z misją, tak. Na początku października była w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie też podpisałaś umowę z członkiem rodziny królewskiej. Gdybyś mogła coś powiedzieć więcej na ten temat. Tak, byliśmy razem z Beatą w październiku i jesteśmy jakby w ramach opieki biura szejka Kasima, to jest szejk z Emiratów Szarży i jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, ponieważ on ma szereg różnych firm, które jakby wprowadza do Emiratów, które mają rozwiązania i technologie, które są przydatne tam. I zostaliśmy wybrani, jesteśmy częścią całego biura i teraz to rozwijamy. Już w przyszłym miesiącu będziemy mieli pierwsze wdrożenia dla pierwszych firm, czyli naukę do Data Science i Power BI-u, bo też już przygotowaliśmy, mamy 4 ścieżki w języku angielskim z anglojęzycznymi mentorami i zaczynamy już naszą pracę z Emiratami dla Emiratczyków, ale też to jest nasz hub na wyjście już do Indii i do Afryki. Równolegle przygotowujemy się też na pracę na następnych innych krajach, innych kontynentach. Więc to jest naszym takim hubem. Emiraty są hubem zarówno do regionu Bliskiego Wschodu, jak też do Afryki i Azji i Indii. A tymi prelegentami, trenerami będą polscy? Na razie mamy Polaków, którzy są biegli w języku angielskim, ale będziemy też rozwijać to o lokalnych, albo osób, które po prostu, raczej międzynarodowych, ponieważ to jest też zaleta, że wszyscy się łączą online, że nasi mentorzy mogą być w każdym miejscu na świecie. To jest kwestia oczywiście zmiany godzin, ale nie muszą być to Polacy, nie muszą to być osoby, które są w Europie też. Brzmi bardzo ciekawie, fajna globalizacja. Udało się Wam też wyszkolić, z tego co czytałem, ponad 3,5 tysiąca osób. Tak, no już blisko będzie ponad 4, więcej nawet już teraz, ponieważ też mamy już teraz projekty, realizujemy dla Ukrainy, więc mamy teraz duży program z Amazon Web Services i to będzie ponad 400 osób, 400 kobiet w tym roku, a i z Googlem to jest taki duży projekt i Coursera, taki projekt, który tam będziemy też mieli ponad kolejne 400 osób. Tam przygotowujemy się z jakby takim digital marketing i IT support, więc łącznie z naszymi innymi, no to będzie już mocno ponad 4000 w tym roku. Razem wyszkolimy osób. To sporo też na pewno przygód za Tobą. Jakbyś tak miała powiedzieć dla osób, które myślą dopiero o rozpoczęciu biznesu w tej branży, no jakbyś miała coś doradzić, to takie 3 najważniejsze rzeczy, które mogłabyś powiedzieć. Mi się wydaje, że przede wszystkim bardzo analizowanie trendy i patrzenie na rzeczy, co może się wydarzyć, co się wydarzy za 5-10 lat, jakie są przewidywania. I myślę, że tutaj
właśnie jak mówiliśmy, Web Summit, czy nie wiem, ja jestem wielką miłośniczką i zawsze wyłączam się, kiedy jest w Davos, są spotkania i mam wybrane swoje ścieżki, które analizuję i widzę, jakie są inicjatywy prowadzone przez różne kraje, jakie różne są problemy, o których są adresują. Oczywiście duży problem jest klimatyczny, o którym wszyscy wiemy, ale też właśnie społeczne, które są wdrażane. Pewnie, że nie możemy się spowiedzieć, tak, bo nigdy przewidywaliśmy wojny na Ukrainie, a to znowu spowodowało różne sytuacje, więc myślę też, że takie myślenie jest do przodu, myślenie, jakie są te trendy, co się zmienia, co będzie się działo i szybko w to wdrażać się, tak, żeby te przewidywać i widzieć i już zacząć myśleć o tych wdrażaniach. Tak jak wybuchła wojna na Ukrainie, to my od razu zaczęliśmy myśleć o programach dla Ukrainy, żeby przygotować ich do rynku pracy IT. Powiedzieliśmy, że do Polski, no nie tylko do Polski, przyjadą kobiety, nie mężczyźni, ale głównie kobiety, które mają wykształcenie, mają kompetencje i niedobrze by było, żeby pracowały poniżej swoich umiejętności, więc chodzi o to, że to jest sposób przebranżowienia ich do tego kierunku, który jest bardzo potrzebny. I zaczęliśmy o tym mówić i myśleć i tworzyć programy, no bo się okazało bardzo szybko, że na przykład te programy już realizujemy właściwie dla 3 dużych partnerów, więc myślę, że takie przewidywanie. Druga rzecz, myślenia bardzo szybko myślę, że to jest właśnie fajnie, że my weszliśmy od razu myślenia o startupie, tak? Czyli myślimy, że to jest biznes jako biznes, tylko że wiemy, że to jest biznes startupowy, czyli musi bazować się na technologii, czyli na rozwiązywanych systemach, które się szybko można automatyzować. Jak to świetnie wiecie, jak to się robi. Ale druga rzecz, myślenie o tej globalizacji, tak? Czyli my nawet my zaczęliśmy o tym myśleć w miarę szybko, ale właśnie teraz wdrażamy i myślę, że mogliśmy to nawet zrobić wcześniej. Czyli już teraz, jak robimy kursy, to już myślimy, kursy muszą być w języku angielskim, wszystko musimy przygotować się, bo tak samo już oferujemy dla naszych partnerów, czyli to, co dajemy rozwiązania w Polsce, są tak samo jak najbardziej aktualne rozwiązaniami, czy właśnie Bliskim Wschodzie, ale na przykład też w Anglii, Niemczech, tam, gdzie właśnie niedługo też będziemy. Więc takie jak najszybsze myślenie, to, co ja mam robić dziś, ma być gotowe do zrobienia na innym rynku. Czyli trendy i przygotowanie się do wyjścia szybko z Polski. Wspomniałeś o tym, że macie wiele różnych ścieżek, którymi może podążać osoba, która jest zainteresowana wejściem do świata IT. Czy któraś z ścieżek może jest bardziej popularna od innych, a jeżeli tak, to jak myślisz, z czego to wynika? No, oczywiście, że mamy bardzo popularne ścieżki, które są w pewnym sensie niski próg wejścia, czyli jak tester oprogramowania, gdzie właściwie jest bardzo dużo aplikacji, ciągle duże zapotrzebowanie na testerów i w miarę dość krótki kurs i szybko można się nauczyć i jest niedużym wymaga. Z drugiej strony mamy bardzo popularne, są nasze wszystkie kursy Data Science, Power BI, gdzie po prostu wiemy dostęp do danych, analiza tych danych, wizualizacja tych danych jest potrzebna, więc tutaj to są takie kursy, które najbardziej są popularne, ale właściwie mamy cały czas obłożenie na wszystkie kursy, ale tych robimy co miesiąc i nawet niektóre po kilka edycji, czy też kurs Scrum Mastera, no bo właśnie wszyscy pracujący, zarządzają jakikolwiek projektem, umiejętność prowadzenia według standardów Agile'a, Scrumowego jest potrzebne i bardzo dużo osób się zapisuje, nie tylko dlatego, że chcą wejść do IT, ale po prostu chcą wdrażać ten sposób myślenia i prowadzenia projektów już nie tylko, przełożyć to do swojej pracy dzisiaj. A śledzicie później dalsze losy tych kursantów, jak szybko im się udaje zdobyć tak, to próbujemy i rzeczywiście nie jest to zawsze takie bardzo proste, od razu muszę powiedzieć, ale robimy co roku takie duże ankiety, duże dane, próbujemy, jest to dedykowane u nas procedura i projekt i wiemy, że 94% osób, które skończyły kursy, pracują w IT, ale w różnych miejscach, albo na przykład pomogło im to dostać lepsze stanowisko, albo wdrażają to, co się nauczyli i znajdują pracę między miesiąc a 3 miesiące. Okej. No, dosyć szybko. Tak. Tak, niektórzy nawet są jeszcze, ale z drugiej strony też wiemy od osoby, jakie są zdeterminowane, jakie mają osobowość, bo są osoby, które znajdują pracę jeszcze będąc na kursie i naprawdę bardzo się angażują. I my wiemy, że tak samo jak wiedza, to mi się wydaje, że ta kwestia umiejętności, tego zaangażowania jest kluczowa, bo jeżeli ktoś, nie wiem, nie robi swojego CV, nie zrobił swojego LinkedIna, chociaż my wszystko pokazujemy i uczymy, i czy nie pojawi się na spotkaniu rekrutacyjnym, no to tutaj nie pomożemy. Więc to bardzo dużo zależy od determinacji, samozaparcia i samej takiej dyscypliny i pracy i wtedy te jak najbardziej zawody są i praca jest dostępna.
Mhm. A wspomniałem wcześniej też, że te kursy u Was, one są dosyć szybkie, znaczy w sensie szybko można, oczywiście to zależy od osoby, od determinacji, od też pewnej umiejętności, ale one są szybkie. To jakby o jakim czasie No na mówimy? przykład my mówimy o kursach, które zaczynają się, niektóre są trwają właściwie od kilku do kilkunastu tygodni, czyli najdłuższe kursy mamy Java, które trwa 22 tygodnie, niektóre mamy 16 tygodni, niektóre 6. I to jest taka średnia ilość kursów. No, to są kursy bardzo intensywne. One wymagają, zakładamy, że to jest 20 godzin tygodniowo, więc to jest dużo pracy. Spotkania są 2 razy w tygodniu, czy raz w tygodniu, zależy od kursu. Później jest praca własna, praca grupowa i trzeba później pracować samemu na przygotowaniu projektu, oddaniu tego projektu, bo inaczej nie dostanie się certyfikat, prawda? Więc to jest tak, że po prostu odsłucham jakieś tam, będę i to wszystko, nie? Czy to jest bardzo dużo pracy własnej, żeby to zrozumieć i umieć pracować w tym obszarze. Ale można tak średnio powiedzieć, czy ktoś, kto na przykład dzisiaj by się zapisał, około pół roku się uczy, potem miesiąc, 2 szuka pracy, czyli 8 miesięcy powinno się udać już Jak znaleźć najbardziej, pracę. tak. Jeżeli to się zaangażuje, pracuje, zrobi projekt, absolutnie i I szuka. może zmienić swoje życie. Absolutnie. I to się dzieje. Wystarczy nawet wieczorem na New Kariery, kobiety w IT. Mieliśmy kilka pań, które właśnie były po różnych kursach i są dzisiaj data scientists, pracują w Python developerki, czy właśnie data science, Power BI, więc absolutnie, a wcześniej były całkowicie w innym miejscu, w innych Właściwie zawodach. miałem Cię właśnie zapytać, bo jesteś świeżo po tym właśnie wydarzeniu kariery kobiet w Tak, IT. wczoraj. Dokładnie wczoraj, tak. Jakby, czy jest coś, co Cię zaskoczyło? Bo to nie była pierwsza edycja, więc pewnie masz jakieś porównanie, tak? I masz jakieś przemyślenia. Czy coś mnie zaczęło? Znaczy na pewno nas zaskoczyła niesamowite zainteresowanie wydarzeniem, bo właściwie my zakładaliśmy, że będziemy mieli 1600, mieliśmy 2800 osób. W ogóle nie reklamowaliśmy tego w bardzo ograniczonym stopniu, więc właściwie już samo to się już rozpędza przez informacje, nie wiem, mailingi do naszych baz i obserwowania nas, co robimy. Więc coraz większe zainteresowanie, to mnie bardzo cieszy. Druga rzecz, coś, co zawsze jest dla mnie takim miłym zaskoczeniem, może zaskoczeniem, ale zawsze to udowodnieniem, że strasznie mi się podobają te kobiety, które są w IT, bo one naprawdę chcą przekazać to dalej. Czyli te, które już tam weszły, jakby pewne przełamały te różne stereotypy, jak już tam są, to one są tak zaangażowane, żeby dzielić się z innymi kobietami, żeby zachęcać ich do tego świata IT, że to jest na pewno wyjątkowe, tak? Bo jak na przykład wcześniej jeszcze miałam różne projekty związane z kobietami, to widziałam, że na przykład nie jest to samo w, nie wiem, w finansach, nie zaobserwowałam tego to samo w, nie wiem, w jakiejś różnych energetyce, a w IT jest taka ta demokratyzacja i demokracja jest bardzo widoczna i zaangażowanie kobiet, włączania się i stok prelegentek, które mieliśmy wczoraj, to sam pokazuje, to jest ich czas. Właściwie czas, niektóre były z nich zajęte cały dzień, musiały być, przygotowywały się do tego. I z drugiej strony, jak one dostają też taki feedback pozytywny od tych osób, które uczestniczą, bo dla nich to jest taka pierwsza możliwość na taką dużą skalę spotkania się online'owy sposób, ale z tymi kobietami i widzą, ile dają one od siebie, ile i też dostają. Więc mi się wydaje, że zawsze mnie to tak niesamowicie cieszy i przypomina, że ta taka demokratyzacja i ta chęć dzielenia się innym i łączenia kobiet do tego świata, czyli to też pokazuje, że ten IT dobry jest dla kobiet, bo one chcą, jak chętnie zachęcają. No i mamy już wyniki też naszych ankiet i 95% kobiet uczestniczących w tym wydarzeniu powiedziały, że wierzą w IT, że jest miejsce dla kobiet. Więc to jest też udowadnia, że jednak to przekazuje dalej. Więc mi się wydaje, że powoli coraz więcej kobiet będzie chodziło do IT i będziemy zmieniać te statystyki, które są dzisiaj. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w tej branży IT pracuje około 15% kobiet. To już tak więcej, bo było 12 jeszcze kilka lat temu. Więc właśnie, tu mamy dużą pracę do wykonania. I rozumiem, że tą pracę też wykonujecie poprzez tą kampanię społeczną Woman Update, której jesteś współzałożycielką. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie też, jakie działania podejmujecie w ramach tej kampanii i jak można się tutaj dołączyć? Czy my w ogóle uważamy, że różnorodność jest jedynym i słusznym sposobem dla wszystkich firm, dla wszystkiego działania i ta różnorodność powinna być zarówno przeobrażana, przedstawiana w świecie IT, gdzie właśnie ta różnorodność jest szczególnie przez płeć bardzo mała widoczna, ale też chodzi o inne grupy społeczne, które też nie są za bardzo zaprezentowane, więc nasze działania idą w tym kierunku poprzez 3 takie duże inicjatywy. Jedna rzecz, którą zawsze robimy, jest właśnie Women Update, który jest takim projektem skierowanym do kobiet, uświadamiania ich o tym, żeby otwierały się na technologię, korzystały z technologii,
i widziały się w świecie technologii, a nie wykluczały się cały czas mówiąc, że to jest nie dla mnie świat męski i ciągle wzmacniały te stereotypy, które istnieją. Z drugiej strony mamy też Fundusz Różnorodności w IT, który jest takim stypendialnym programem dla osób, które są często wykluczone, nie mają możliwości na przykład różnych finansowania sobie właśnie ścieżki rozwoju i tam w tym właśnie wspieramy osoby, które są uchodźcami, osoby, które są na przykład po transplantacji, po zmianie płci, gender bias, bo też im pomagamy wejść do IT i też pomagamy im już uplasować u naszych partnerów, bo zakładam, że te osoby dają bardzo dużo, tworzą znacznie lepszą produkty, które będą wchłaniały perspektywę szerszych grup społecznych. A trzecim takim wydarzeniem to jest właśnie Dzień Kariery Kobiety IT, gdzie już bardziej kierujemy to zarówno dla kobiet, które naprawdę myślą o tym, że wejść do IT i pokazujemy te wszystkie różne ścieżki, pokazujemy możliwość spotkania się z kobietami, które są w IT i też mamy od 2 lat, prowadzimy taki projekt w ramach Dzień Kariery Up and Grade, czyli mamy Restart, czyli dla kobiet, które chcą wejść, a Up and Grade, gdzie mówimy już bardziej nakierowane są te i warsztaty, i panele dla kobiet, które są dzisiaj na przykład na pozycji mida czy regulara i chcemy, żeby one szli dalej, czyli w stanowisku takie eksperckie właśnie seniority, czy może bardziej menadżerskim, czyli mają być przyszłymi liderkami. Więc chcemy też do nich mówić, im pokazywać właśnie i wytyczne, i też inspirować ich przez pryzmat innych osób, żeby pokazać właśnie, jakie mają pewne ścieżki i czym się powinny interesować. Na przykład w tym roku mówiliśmy o ESG, bo wiadomo, technologia jest kluczową w rozwiązywaniu różnych społecznych i klimatycznych tematów i kobiety mogą się też angażować, wybierają sobie taką ścieżkę. Więc nam zależy na takiej właśnie różnorodnym spojrzeniu i pokazywanie i zarówno tych ekspertek, jak i też kobiet, które będą inspirować inne kobiety do wejścia do IT. Wspomniałem wcześniej, że kobiety często, które są dzisiaj w IT, musiały przełamać pewne stereotypy. Może też takie często bariery wewnętrzne. Jakiego są to typu stereotypy? No przede wszystkim, że to jest całkowicie męski świat, bo nawet często jak patrzymy te osoby, które dzisiaj przebranżują, mówiąc o kobietach, to jest niesamowite. Jak ja robiłam pierwszy raz jeszcze 2016 raport Kobiety w technologiach, jeszcze jak miałam agencję PR-owską, to miałam okazję spotkać się z takimi czołowymi kobietami już wtedy w świecie IT i wszystkie opowiadały, że tam był zawsze syndrom ojca, który pchał je na tą politechnikę, na tą informatykę i że po prostu i jak bardzo musiały, gdzieś tam były wspierane przez kogoś. A później jak zaczęłam pracować z kobietami już, które właśnie się przebranżują, się okazuje, że masa z nich kobiet były, i to jest udowodnione w tych wszystkich raportach, licea były bardzo dobre z matematyki, interesowały się tym STEM-em, tą technologią, ale kiedy miały już podjąć decyzję, na co idą na studia, to wykluczały całkowicie te ścisłe, bardzo technologiczne, informatyczne, bo ten świat wyglądał się im tak strasznie męski. Więc ten wizerunek tej przyszłości swojej, gdzie ja będę pracować, z kim będę się uczyć, od razu je wykluczał, mimo że miały świetne do tego predyspozycji. I teraz idąc na nasze szkolenia, one wracają do tych swoich korzeni, że one bardzo lubiły właśnie się świetnie odnaleźć w tych ścisłych i teraz sobie trochę poprzypominać i wracają po prostu już na tą ścieżkę, która w jakiś sposób była przez nie wykluczana, przez ten jakby wyobrażenie sobie tego świata, do którego miały wejść. Więc jest ta projekcja, gdzie ja będę. Druga rzecz, to zostało też udowodnione, są badania bardzo naukowe, które pokazały, co się stało, dlaczego kobiety zaczęły wypadać ze świata technologii. Nie wiem, czy wiecie, ale w momencie, kiedy weszła informatyka na studia, to były lata 70., było zarówno tyle samo kobiet na tych kursach, na studiach informatycznych, jak mężczyzn, 50/50. I szło cały czas się tyle samo. Tyle samo było mężczyzn na medycynie i na prawie, co kobiet. I tak samo było z informatyką. I nagle w 78 roku jest totalna zapaść. Wiecie dlaczego? Nie mam pojęcia. Komputery PC. PC-ty, komputery weszły do domów. I co robili rodzice? Oni stawiali te komputery u chłopców. I to są książki na ten chłopcy stawiali i chłopcy zaczęli się interesować tymi komputerami. Że to jest udowodnione, na przykład Bill Gates mówi, że jak on zaczął na studia, to on już miał przepracowane ileś tysięcy godzin z komputerem, z klawiaturą i z komputerem.
Następnie bardzo dużo chłopców, którzy interesowali się tymi komputerami, a tu mówię o Stanach Zjednoczonych, to byli ci, którzy się troszeczkę byli zamknięci, nie byli tacy otwarci, więc oni zawsze ten taki syndrom tych panów w okularach przyklejonych, to na pewno tak było. Więc w momencie, kiedy te kobiety zaczęły wchodzić na studia znowu, to się okazało, nie miały już tyle godzin przepracowanych z komputerem, więc czuły się, a kobiety chcą być perfekcjonistki i szybko się zniechęcały, bo ich wiedza w porównaniu z tymi młodymi mężczyznami, którzy wchodzili, była znacznie gorsza, a z drugiej strony to byli często osoby, które tam były na tych studiach, które byli troszeczkę mniej socjalne i nie chciały być w tym kręgu, więc zaczęły diametralnie i ten obraz takiego informatyka jest trochę, co dzisiaj mamy, tego, prawda, może już to się zmienia, bo wszyscy znamy rzeczy, tak. ale ten taki obraz jest, tak? Czyli to po prostu znowu, ta projekcja, wyobrażenie siebie wykluczyło kobiety z tego i dopiero teraz powoli się to zmienia, ale to było kilkanaście lat, które całkowicie wykluczyły kobiety przez tegoś właśnie informatyki, świata technologicznego. Druga rzecz, na przykład też jest pokazana byłam na takich różnych wykładach z profesorów z Kolumbii, że oni, kiedy chcieli do inżynierii, żeby do uniwersytetu, na Politechnice było więcej kobiet, stworzyli specjalne ścieżki, to się nazywała inżynieria dla dobra świata. I chodziło o to, że też budowanie mostów, rozwiązanie różnych rzeczy, ale one miały przyczynić się do tego, że coś było wykonane w Afryce, które miały absolutnie taki pryzmat społeczny. I okazało się, że nagle, jak inaczej to opisali, że troszeczkę masę kobiet zaczęło się tą inżynierią interesować, bo wiedziały, że one mogą wykonać coś dobrego i społecznego. Bo kobiety z natury, nie wiem jak to jest, może to mamy ten syndrom, ten DNA pomocy i chęci wspierania, one się wtedy odnalazły w tym bardzo dobrze. Więc dlatego wierzę, że sposób takiego marketingowania różnych właśnie, czy tych właśnie IT, czy właśnie inżynierii pozwoli na bardzo dobre wyprowadzenie z tej właśnie tej wielkiej dysproporcji kobiet i mężczyzn w tych właśnie bardzo ścisłych obszarach. Bo wiem, że to jest. No i dlatego nam zależy właśnie przez Dzień Kariery Kobiety, że pokazujemy te kobiety, które są w IT, które są fajne, zadbane, wyglądają naprawdę bardzo nowocześnie i one są też takim obrazem siebie dla innych kobiet, że hej, te kobiety są naprawdę i mają dzieci i bardzo się w tym odnajdują i one tym sposobem takim zarażają chęcią do przyłączenia się do tych grup, że to nie są tylko właśnie tacy stricte męski świat, ale bardzo świat, który też jest inkluzywny i włącza i zachęca inne kobiety do bycia tam. 2/3 z waszych kursantów to kobiety. Czy to znaczy, że więcej kobiet teraz się interesuje wejściem do świata IT, aniżeli mężczyźni, czy to jest jakaś wyjątkowa u was? Znaczy tak, mi się wydaje, że z jednej strony oczywiście przez te projekty, które robimy, nasze kampanie, z drugiej strony też wiadomo, jesteśmy postrzegana taką firmą trochę kobiecą, bo dwie founderki są kobietami. W naszej grupie nawet CTO jest u nas kobietą, więc mamy taki bardzo zespół, ale mamy 40%, mamy bardzo, zresztą też powiem radości, że mamy bardzo różnorodny zespół, bo mamy zarówno osoby, które są z Ukrainy i które są 60+, i osoby, które są LGBTQ, więc bardzo pracujemy nad tym, żeby nasza grupa, nasz zespół był bardzo różnorodny, to wiadomo, że jesteśmy w jakiś inny sposób taki postrzegani. Z drugiej strony mamy kursy, które mają tą niską ścieżkę wejścia, czyli te są bardzo dostosowane dla kobiet, które są na początku drogi. My robiliśmy na przykład programy z Mamo Pracuj, robiliśmy pierwszy na przykład wirtualną asystentkę, to był taki pierwszy moduł, żeby kobiety zaczęły poznawać różne wykorzystać narzędzia, które mogą pomóc im na przykład odnaleźć się na rynku pracy. Więc zaczęliśmy takich dużo miękkich projektów, mamy Scrum, mamy UX design, więc nie mamy takich stricte bardzo, bardzo technologicznie. Ta ścieżka, ta oferta jest taka, że jest dostosowana bardzo dużo też, że kobiety mogą się tam odnaleźć, ale to nie znaczy, że na przykład mamy już na kursach jak Java, Python, czyli bardzo takich programistów, są 40% jest kobiet. Więc są kursy, które są bardziej sfeminizowane, ale są też mniej, więc średnia wychodzi 67. Ale z jednej strony właśnie to jest na ofertę, z drugiej strony na te nasze kampanie, na naszą jakby strukturę i jakby nasz zespół i też 40% naszych mentorów, czy osób, które uczą, to są mentorki, czyli kobiety. Więc bardzo przez ten pryzmat i oferty, i biznesu, i naszych kampanii zachęcamy kobiety, żeby łączały się, no i to nam wychodzi. To się oczywiście zmienia, ale
mamy jeden, i to jest z tego, co wiemy, to jest jeden nawet z najlepszych wyników zarówno naszej konkurencji, ale też innych na świecie też nie ma aż takich procentów, jaki się nam udaje. A mam jeszcze pytanie, bo to wszystko brzmi pięknie, tak? Kobieta bądź mężczyzna może sobie wybrać ścieżkę i większość osób kończy, opanowuje tą wiedzę, większość osób znajduje tą pracę, ale czy jest taki jednak profil osoby, która jednak nie powinna o tym myśleć? Czy są jakieś osoby, które się kompletnie nie sprawdzą? Dla komu byś tego może po prostu nie polecała? Myślę, że nikomu bym tego nie powiedziała. Dlatego uważam, że nie znaczy, że ktoś pójdzie uczyć się, nie wiem, Javy, ma być javistą, bo uważam, że to, co im ta osoba będzie, to się włączy dwa ważne procesy. Wszystkim to jest taki uczenia się samemu, więc nauka przez całe życie, włączamy się i w ten sposób się rozwijamy. Z drugiej strony, to jest trochę jak mówię, często myślę, że dobrze do porównania do angielskiego. Uczymy się języka angielskiego nie po to, żeby być tłumaczem przysięgłym, ale po tym, żeby dobrze się komunikować i odnaleźć w świecie, który jest bardzo nasęczony językiem angielskim. To samo jest technologia. Technologia jest wszędzie, prawda? I teraz, czy jestem osobą, która zarządza firmą, która chce się połączyć proces automatyzacji i musi rozmawiać z zespołem informatyków i rozumie, co oni do niego mówią. I żeby czy to jest, nie wiem, sprinty, nie było nie 10 sprintów, ale można robić pewne rzeczy 3, to tej osobie zrozumienie tego języka Java, czy nawet Pythona, to mu pomoże. Czy to jest dla osób, które wykonują inny zawód i po prostu chcą zrozumieć pewne procesy i wdrażać je po prostu u siebie, bo na przykład mamy przykłady firm SMI, które chcą wykształcić u siebie kilka osób, żeby na przykład zamiast płacić software house'owi, to żeby zbudować własny zespół osób, które po prostu będą mogły wykonywać cały ten projekt u nich wewnątrz organizacji. Więc ja uważam, że każdemu to się pomoże, zarówno do własnego swojego rozwoju, do zrozumienia lepiej świata, którym jest, do włączenia różnych technologii, wybrania różnych narzędzi do swojej organizacji, dzięki niej będzie sprawniejsza, szybsza, będzie miała lepsze efekty, więc to po prostu każdemu się to przyda. Więc nawet nie tylko do przebranżowienia się, ale do dużego takiego rozwoju osobistego. I często, jak sprawdzamy, kto do nas przychodzi, mamy zarówno osoby, które są tylko po to, żeby chcą się przebranżowić i pracować w tym sektorze, a są osoby, które właśnie robią to dla własnego rozwoju, bo chcą po prostu już dalej implementować różne rozwiązania technologiczne wewnątrz swojej organizacji albo firmy, gdzie pracują. Okay. A jak myślisz, jakich zmian w najbliższym czasie możemy się spodziewać na rynku pracy IT? Znaczy mi się wydaje, że to, o czym mówi się dużo i na przykład to, tutaj rozmawiamy z naszymi partnerami na Bliskim Wschodzie, coraz będzie mniejsze zapotrzebowanie na tych stricte koderów, prawda, bo to jest ta bardzo szybka, ta praca niedługo będzie już to jest automatyzowana i będzie właściwie już można kupować blokami, prawda, różne rzeczy, rozwiązania i je łączyć, a nie wszystko dewelopować od początku, więc większe będzie zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo, wiadomo wszystkie, co się dzieje na świecie i wszystkim data analytics, tak, czyli wszystko związane z danymi i na przykład to, co robimy też na Bliski Wschód, to właśnie są te kursy, które tam wymagane są, bo oni mają mniej specjalistów od cyberbezpieczeństwa, mniej specjalistów data science i to chcą od nas, i to chcą, żebyśmy szkolili. Więc widzimy, że to po prostu ta tendencja będzie, więc mniej takiego stricte dawania, a bardziej, gdzie też jest zrozumienie biznesowe, otoczenie biznesowe, zrozumienie w ogóle biznesu, czy takie bardziej myślenie strategiczne będzie jak najbardziej poszukiwane. I co znowu, ja się bardzo cieszę, bo to jest, znaczy, że dla osób, które dzisiaj, nie wiem, pracują na kierowniczych stanowiskach, obszarze, nie wiem, client service, ryzyku, to mają duże doświadczenie biznesowe, które można wykorzystać i oni ucząc się jakichś tam elementów technologii, mogą zaaplikować tą wiedzę i doświadczenie właśnie w tym obszarze, który w przyszłości jest coraz bardziej potrzebny. Czyli myślenie krytyczne, analityczne, kolaboracja, wszystkie te rzeczy bardziej miękkie. A ci takie stricte programowanie będzie już zastąpione. Dobrze, nie mamy chyba więcej pytań, także bardzo dziękujemy za Twój czas, za bardzo ciekawe tutaj informacje. Zachęcamy mężczyzn i kobiety do przebranżowienia się. Do tego, żeby się nie bali, żeby się odważyli, spróbowali i przy odpowiedniej determinacji, chęci są w stanie skończyć i może właśnie zacząć swoje nowe życie w świecie IT. Absolutnie. I wiemy, że to się da i wiemy, że wszyscy, którzy to zrobili, mówią sobie jedyną rzecz, czyli wszystkim szkoda, że tak późno, szkoda, że nie wcześniej i każdy moment jest dobry, by rozpocząć tą historię i przygodę. Super. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.